Witam Was, moi drodzy. Dopiero ostatnio, parę dni temu w sumie nagrywałem Wam filmik o tym wszystkim, co tam nam cały czas serwują klimatycznie. Wiecie, takie fajne wisienki na torcie, żeby było coraz to lepiej nam wszystkim, żeby nam się wszystkim fajnie żyło, żeby było wszystko pięknie. No super, ratujemy tą całą naszą planetę. No, ratujemy właściwie, no to Europa tylko ją ratuje, a cała reszta to ma w sumie w nosie. Ponieważ, no wiecie, no, w Indiach, w Ameryce, my będziemy wszyscy elektrykami cisnąć i nie wiadomo czym jeszcze. Będziemy sobie wszystko ograniczać, będziemy w domu po ciemku chodzić, czy z latarkami tylko na rękach, bo prąd będzie taki drogi, że nawet nie będzie stać ludzi na to, żeby w ogóle sobie żarówkę włączyć. Więc my tak wszystko oszczędzamy, a tymczasem gdzieś tam w Ameryce gościu będzie sobie jechać silnikiem 5, 7 czy 6 litrowym V8 czy V12 i se jedzie, a my będziemy ciść z buta na rowerach, a może wrócą konie, jeszcze będą bryczki, będziemy znowu koniami i bryczkami jeździć, ale nie, czekajcie, nie, to też nie przejdzie, bo to znowu za dużo metanu będzie wydzielać i znowu dziura ozonowa się powiększy, także to też odpada, no to będziemy z buta ciść, gdzie reszta świata ma to w nosie. No i takie regulacje nam robi tutaj Unia i wyobraźcie sobie, że 2 dni później, po tym filmie, co słyszę znowu ciekawego, słyszę, że teraz będzie wprowadzany za niedługo zakaz uprawy warzyw i owoców w własnym ogródku, na balkonie i tak dalej, ponieważ będzie to szkodliwe dla klimatu. Im się już naprawdę w głowach poprzewracało. Teraz to już całkowicie. Jak może być uprawa we własnym ogródku nieekologiczna? Jakim cudem? Może mi to ktokolwiek wytłumaczyć, jak to może być nieekologiczne? Bo ja tego nie rozumiem. Przecież uprawa we własnym ogródku zaoszczędza wszelkiego rodzaju transporty, czyli ludzi, maszyny, które trzeba to zbierać z pola, bo taki ogrodnik sobie to robi przeważnie wszystko ręcznie. Zaoszczędza transport później do magazynów, zaoszczędza to sortownię i pakownię, którą też trzeba zrobić. A wiem, jak to tam działa na takich tym. To jest bardzo duża ekipa, to jest cała fabryka. Wiele lamp, oświetlenia, maszyny, to wszystko kosztuje. Bo pracowałem kiedyś przy takim czymś, bo robiłem przy pakowaniu szparagów i truskawek i innych dziadostw. Wszystko naszpikowane chemią, tak, że głowa mała. Później plastiki, żeby to wszystko ładnie pakować w te pojemniczki, te tacki, to wszystko. Później stamtąd to wszystko znowu idzie do chłodni, gdzie w tej chłodni oczywiście musi być zasilane. Również wszystko i później stamtąd rozwozi się to na sklepy. I teraz ty, jak masz ochotę na śmiesznego pomidorka, który w ogóle nie smakuje na pomidor z takiej fabryki, tylko smakuje jak woda i jest drewniały, to jeszcze musisz swoim autem czy czymkolwiek innym się dostać do tego sklepu i to kupić. Tymczasem mógłbyś wyjść na ogródek czy na balkon i sobie to zerwać. Gdzie tutaj jest coś nieekologicznego? Bo tam chyba naprawdę już jakieś świry z wariatkowa pracują. Bo to normalne już nie jest, co oni teraz wymyślają. To trzeba mieć tak poprzewracane w głowie, żeby powiedzieć, że uprawa w własnym ogródku jest nieekologiczna, że to się w głowie nie mieści. Ale znając życie, to i tak to przecisną. I wiecie, jak to będzie wyglądało za parę lat? To zobaczcie, jak to będzie wyglądało za parę lat. 12 w nocy. Ugadałem się tu z takim jednym ziomkiem, który już ode mnie czasem coś tutaj brał. I ma tu zaraz być, bo mam mu dzisiaj załatwić marchewkę i jabłko. Także czekam na niego. Zaraz tu powinien przyjść. Także trzeba będzie mu to dać. O, chyba idzie. Momencik, zaraz tu będzie. Dobra, ziomek już tutaj jest. Ziomek, popatrz, mam dla ciebie marcheweczkę i jabłuszko. Pierwsza klasa. No, ciężko teraz takie wyhodować, bo wiecie, no kompostu też już zabronili. Także no ciężko cokolwiek teraz wyhodować. Trzeba kombinować na wszystkie sposoby. Bierzesz czy nie bierzesz, ziomek, bo nie będziemy tutaj stali. Dobra, to bierz. Dobra. Dobra, ziomek, dawaj kasę, bo idziemy. Dzięki.
Dobra, to co? Za tydzień znowu to samo? No, jakbyś mógł jeszcze jakąś cebuleczkę, byłoby mega. Ej, kurczę, chyba słyszę drona. Tak, leci dron. O kurczę, namierzyli nas. Namierzyli, jest wiązka. Patrzcie, dron, unijny dron. Namierzyli nas. O kurde, to mamy teraz przesrane. Trzeba szybko stąd się zmywać. Ziomek, uciekaj. Ty, coś jedzie. Słyszysz? Ziomek, jadą. Coraz bliżej są. Kurde, musimy gdzieś w krzaki się To szybko dawaj schować. szybko, jak mnie złapią, co ja dzieciom powiem. Dobra, Nie uciekamy będą miały tutaj za nawet krzaki. soczku. O, stoją tam. Stoją. Patrolują. Stoją tam. Widzicie? Unijny patrol. Wyczaili, że sprzedałem mu marchewkę. Kurczę, no to mamy przesrane teraz. Tu ekologiczna policja. Wiemy, że sprzedajecie tutaj nielegalne warzywa i owoce. Proszę natychmiast wyjść i oddać nielegalne rzeczy. Nie będziemy tego powtarzać. Wiecie, na ten moment to się może wydawać śmieszne i absurdalne. Ale pamiętacie taki film? Kiedyś był Terminator o maszynach z Arnoldem Schwarzeneggerem, o robotach i tak dalej, które chodzą. Te roboty dzisiaj już są. Te roboty dzisiaj już są. Wtedy to nam się wydawało wszystkim, przecież to jest jakaś bzdura, to jest niemożliwe. A tymczasem dzisiaj takie roboty już są w Chinach. Pokazywali, jak to ładnie, pięknie robią te roboty, jak wszystko mogą zrobić. Wyglądają jak ludzie. Chodzą, robią wszystko, piękna sprawa. Wszystko super, wszystko fajnie. Byle się to nie skończy tak jak w Terminatorze. Później dla nas wszystkich. I tak samo nawet z takim filmikiem śmiesznym. Tu nam się może wydawać, śmieszny ten tego, ale to tak będzie wyglądać. Tylko ten filmik jeszcze ma jeden szkopuł. Tam było zapłacone pieniędzmi za ten towar. A szkopuł jest taki, że do tego czasu nie będziemy mieli nawet pieniędzy. Ponieważ gotówkę też się wycofa. Pięknie, ładnie są potem kroki ładnie poczynane, coraz to większe. Wiecie, to tak pomalutku się robi wszystko, żeby to tak nie za szybko naraz, tylko tak pomalusieńku się to wszystko fajnie robi i za chwilę nie będzie nawet gotówki, więc nawet nie zapłacisz za to. Będziesz musieć wymieniać na inne towary. Jak ktoś ci takie coś będzie później uprawiać, bo sam już nie będziesz mógł uprawiać. Także no, robi się coraz ciekawiej. Ciekawe tylko, czemu reszta świata tak nie wariuje. Jakoś inni to wszyscy mają w nosie. I ta hipokryzja tej całej Unii też jest bardzo ciekawa. Ponieważ jak popatrzymy na te kraje, które tam takie piękne, zielone są, nie mają tych fabryk, wiecie, fajnych takich, które trują, zanieczyszczają środowisko, no to byśmy powiedzieli fajnie, nie? Super. Tylko jak popatrzymy, gdzie te fabryki znikły, to te fabryki zostały wyniesione poza Unię Europejską. A to poza Unią to już jest inna planeta. To już nie jest Ziemia, tak? Tam już można zanieczyszczać, tak? To tylko Unia, to jest tylko taka jedna specjalna planeta i tam ma być wszystko fajnie czysto. Ale wiecie co, postawimy tą fabrykę sobie za granicą i już jest super, nasz kraj jest super, czysty, zielony. A ta fabryka jak była, tak jest, truje, tylko że no nie jest poza Unią, no. To nie jest inna planeta. To jest dalej jedna i ta sama planeta. Więc... Halo? O co tu w tym wszystkim chodzi? No, pewnie się zastanawiacie, o co chodzi. Chodzi o kasę, przede wszystkim chodzi o kasę. I tu z tymi warzywami też jest fajny tryk. Ponieważ przy uprawie warzyw, owoców, warzywa i owoce są w porównaniu do mięsa na przykład, są takie, że to co im się poda, to tam w środku zostanie. Czyli jak im się poda jakieś tam chemiczne specyfiki, jakieś różne polepszacze, nie wiadomo co tam jeszcze, to tam już zostanie w tych warzywach i owocach. A teraz są modne takie fajne uprawy się robi, wiecie, mają na wacie szklanej, tam się to sadzi do środka i tylko idą takie wężyki, w których tam ta roślinka ma tam te podstawowe rzeczy, które dostanie. Ale nie dostaje mikro, makro elementów, nie dostanie boru, nie dostanie tego i owego. Bo tego nie ma tam podawane. Tam jest tylko podawane tyle, żeby ona urosła i tyle.
I takie hodowle się teraz robi. Są bardzo popularne. Więc później kupisz sobie takie owoce, warzywa i nie dość, że nie będzie to miało smaku, to nic to nie wniesie do twojego organizmu. Nic a nic. Ponieważ to nic tam w tym nie będzie. Nic, absolutnie nic. Dzisiaj większość nawet z ziemi już nic nie ma, ponieważ tam, gdzie są te, wiecie, te takie wielkie molochy, które to uprawiają, to oni tam jadą na akord, tam jest non-stop coś w tej ziemi, tam nie ma czasu, żeby ta ziemia odłogiem leżała, tam się cały czas po prostu coś w tym robi. I te ziemie są tak wyjałowione, że tam już nie ma nic w tych ziemiach. No i później taki pomidor czy coś innego weźmiesz, ugryziesz, nie smakuje drzewiasto i w ogóle nie ma smaku ani nic, struktura jest do bani i mówisz, no dobra, to już nie jest ten pomidor, co ja jadłem jak za dziecka, ale wyhodujesz sobie tam, teraz sobie tutaj sam w ogródeczku taki pomidorek czy coś, to ma smak. To ma smak. Czemu? Bo twoja ziemia nie jest wyjałowiona. I pewnie jak oglądasz ten kanał, to też znasz różne sposoby, jak możesz polepszyć swoją ziemię. Kompostujesz pewne rzeczy, gnojówka z pokrzywy, czy tak dalej, i tak dalej. Na pewno poprawiasz swoją ziemię. Więc twoja ziemia jest odżywiona i to wszystko jeszcze tam trafia. A z tych molochów to wszystko dostaniesz takie bez niczego, tylko z chemikaliami w środku. Ponieważ owoc i warzywo się nie oczyści z tego, co mu się poda, ponieważ nie posiadają systemów oczyszczających w środku. Nie posiadają. Zwierzę, jak mu tam jeszcze podają to, tamto i tamto, to jeszcze ma wątrobę, jeszcze ma nerki. I jeszcze jest w stanie coś z tych toksyn odfiltrować. Nie mówię, że wszystkie, ale odfiltruje dużą część. Więc później wymyślono naszczykiwanie. Wiecie, kupujesz fajnego, wielkiego kotleta, usmażysz go, masz taki byczy kotlet, usmażysz go i za chwilę wracasz i mówisz, co jest? On jest taki malutki. Ja tak miałem coś takiego w Holandii kiedyś, jak tam pracowałem. Wziąłem, kupiłem, bo tam strasznie ciężko było z jakimikolwiek wyrobami. A wtedy jeszcze jadłem też i wędliny, czego wam nie polecam. No i kupiłem sobie taki piękny, fajny boczek. Super. Mówię, ła, mega. I był naprawdę taki duży plaster, nie? Położyłem to, zacząłem to piec i tak wracam do środka. Patrzę, co jest. Co tu się stało? Z takiego dużego plastra został mi taki maciupki kawałeczek. Dosłownie taki maciupki. Nie było go, sama woda. Naszprycowane po same uszy. I został mi taki malutki plasterek. Mówię, no to kurczę, przecież to nawet nie położę nigdzie tego. No to można było tak schrupać jak chipsa. Tak, moi drodzy. No i później się właśnie też mięso zaczęło naszczykiwać. Żeby było duże. Sprzedają ci przy okazji więcej wody za te same pieniądze. A później ty to gotujesz i ci nagle połowa z tego, a może i więcej, zniknie. No i tak podobnie tutaj teraz właśnie chcą nam zrobić z tym wszystkim. To jest po to, żeby mieć kontrolę nad wszystkim. Bo tu już nie chodzi nawet do końca o pieniądze. Tutaj teraz już chodzi o kontrolę. Bo pieniędzy to oni już mają tyle, że już nie wiedzą, co mają z nimi zrobić. Teraz chodzi o kontrolę. Żeby móc cię kontrolować. Każdy twój krok, żeby mogli kontrolować, co ci dają jeść, żebyś czasem sobie sam niczego nie mógł wyhodować, żebyś sobie tego nie mógł zjeść, bo to zrobiono już zwierzętami. Dzisiaj prawie już mało kto ma zwierzęta, bo są takie procedury, że głowa mała, żeby trzymać zwierzęta. Kogutów nie wolno chować. Wcześniej było, że jak był kogut, to trzeba było zgłaszać, że jest stado, teraz już niby nie wolno. Czy też trzeba dalej zgłaszać, że jest stado? A o innych zwierzętach to już nawet nie wspomnę, ile tam jest procedur. Że to samo miałem, to już wam zresztą mówiłem o tej kozie, co tutaj miałem, tylko że mi trawę wygryzała po koniach kiedyś. Zaraz przyjechali i ten papier, ten papier, ten papier, ten badania, tu, tamto, kolczyk. Wziąłem, oddałem tą kozę z powrotem, przyjechali za chwilę, gdzie koza? Nie ma kozy. A tak naprawdę to powinienem wziąć i ich zakolczykować. Wziąć te kolczyki im na uszy założyć i niech zasuwają z tymi kolczykami do domu. Wziąć i ich zakolczykować, by zobaczyli, jak to jest, jak się fajnie z takim dziadostwem w uszach chodzi, które tym zwierzętom się wciska tam później, te plastikowe kolczyki. Łapać jednego, drugiego i mu to w uszy wprać. I tyle. I niech zasuwa z tymi kolczykami. By się następnym razem zastanowił. Może. Ale to w sumie nie oni winni, tylko ci, co te polecenia dają. Także tych trzeba zakolczykować. Tak naprawdę. Także tak to wszystko wygląda, moi drodzy. No. Także, no, mówię, będą ciekawe czasy. I albo ludzie się obudzą i powiedzą dojść
starczy, co się już pomału dzieje, bo ta miarka się przebiera, no albo będziemy, tak jak i w tym filmie, będziemy żyć i będzie jeszcze ciekawiej, albo po prostu trzeba będzie się wynieść z tej dziwnej Europy, bo ta Europa to wiecie, taka, jakby to powiedzieć, jej granice i wszystko są bardzo podobne do czegoś, co już kiedyś było i upadło. Wiecie, no, to kiedyś z Niemiec wyszło i to wygląda identycznie. Też się chce wszystko narzucać z góry i kontrolować. Identyko. No nie widzę różnicy. Tylko, że teraz się to robi pod pretekstem ekologii, gdzie reszta świata ma na to totalnie wywalone. I robią co chcą, w Indiach palą śmieciami, oponami, nie wiadomo czym jeszcze. W reszcie świata zresztą wcale nie lepiej. Chiny otwierają następne kopalnie węglowe, gdzie u nas się je zamyka i są B. Prąd mają tańszy, benzynę mają tańszą, wszystko mają tańsze, tylko my płacimy za coś, czego inni nie płacą. Inni to mają dużo tańsze. Porównajmy sobie cenę paliwa tu, a w USA. Przecież jeżeli się tak śmieją, to dla nich to są grosze. To mogą jeździć silnikami po 7, 8, 9 litrów nawet. Bez problemu sobie mogą zasuwać. A my co? Rower i wio. My nie ratujemy. Europa ratuje klimat, nie? Ale wycinka drzew jest spoko, nie? To można wycinać. Dawaj, drzewa można wycinać. Gdzie drzewa to wszystko łapią, przetwarzają, pomagają. To jest spoko. Dawajcie, wycinamy wszystko i na eksport, nie? Do Chin na meble. Za grosze. Także tak to wszystko wygląda, no. Po prostu, no w głowie się to czasem już nie mieści, jak się takie rzeczy słyszy. To jest po prostu jedno wielkie szaleństwo w tym wszystkim. I ciekawi mnie to, jak daleko to jeszcze zabrnie. Bo to już naprawdę było teraz, no, takie już mocne, że tak powiem, takie coś. No wiecie, ja mogę przeżyć bez tych owoców i warzywów, bo przecież mam zioła jadalne jeszcze. No i co? Zabronią mi ziół jadalnych? No chyba, że każą wymienić trawę w ogródkach na plastikową, żeby było bardziej ekologicznie. Bo może kto wie, może trawa też będzie zanieczyszczać za chwilę środowisko. Też tak może być, no. A dopóki jeszcze nie, to ja mogę sobie jeść zioła jadalne, które rosną na potęgę wszędzie i są za darmo i są dużo zdrowsze niż te wszystkie inne dziadowskie sałaty z tych sklepów. Bo te sałaty to są można, wiecie. Nie wiem, co z nimi w sumie zrobić, bo na kompost nawet bym ich nie dał, bo są tak naszpikowane chemią, że skaziłbym sobie mój kompost po prostu, jak mnie tam położył. Więc wolę zjeść tego mniszka, czy coś innego, niż tą sałatę. I każdemu z was to też polecam. Nie jedźcie tych sałat. Bo niektóre nawet i nie są sałatami, tylko są z plastiku zrobione. Tak, z plastiku. Mówicie świr? To sobie poszukajcie, znajdziecie takie filmy. Pokazują, jak to zrobić. Dosłownie taka substancja plastikowa i z tego robi się sałatę. Wstawiłbym, ale nie wiem, czy znajdę. To bym wam wstawił, jak to wygląda, jak się robi sałatę sztuczną. Naprawdę ciekawy proces. Nie rozpoznasz. Nie rozpoznasz, choćbym nie wiem co, nie poznasz. Także moi drodzy, no, to bądźmy czujni, patrzmy po prostu im na ręce. Tym hipokrytom, którzy ratują klimat i lecą swoimi odrzutowcami na te posiedzenia tam, które robią, i to nawet nie jednym, tylko czasami nawet 2 samolotami, bo w razie jakby się jeden zepsuł, to muszą mieć zapasowy, żeby wrócił. To tak jakbym teraz ja do sklepu pojechał i wziął z sobą jakiegoś kierowcę, żeby jechał drugim autem za mną, że w razie jakby mi się mój samochód zepsuł, to mogę się do niego przesiąść i wrócić do domu. Kto tak robi? Kto tak robi? Jakby nie było czegoś innego, czym można wrócić. To można z autobusem przecież wrócić, nie? Nawet. Albo zwykłym, innym samolotem. To jest naprawdę, no, niepojęte. I oni lecą na te klimaty tam dyskutować. A to przepraszam bardzo, to w którym wieku my żyjemy? W XV? Że nie ma internetu z jakimś super dużym ekranem, gdzie można zrobić konferencję internetową i się porozumieć. Po jakiego grzyba tam wszyscy muszą lecieć? Ja wiem, po jakiego grzyba. Bo podatnik zapłaci hotelik, więc przy okazji zaraz fajne wakacje, nie? Tu się pogada z kimś tam, a tu podatnik zapłaci przecież lot, podatnik zapłaci te wszystkie piękne hotele, tam te posiłki, te kolacje, no może jeszcze nawet i jakieś dziewczyny przy okazji, bo to też jest normalne w tych kręgach.
Tak, to jest normalne, to jest normalne. Kiedyś rozmawiałem z takimi paniami, wiesz, gdzieś tam kiedyś za granicą. Mówią, panie, to jest normalne. Tutaj polityków, odtąd jako klientów, najlepsi klienci. No i kto płaci? No my płacimy, no jakby nie inaczej, no. No i po to się właśnie robi takie zloty. I dlatego to by było bardzo nudne, jakby to musieli zrobić przez internet. Także pal ich o klimat, lecimy samolotem, ratować klimat. No, w tym tonie kończę. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Subskrybują nasz kanał. Także czekamy na wasze komentarze. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.